Czasami odnalezienie takiego, wiecie, prawdziwego retro skarbu to naprawdę trudne zadanie, nad którym się trzeba troszkę napocić. Także rozejrzeć dookoła, żeby go odnaleźć. Ale w końcu udaje nam się trafić na to przysłowiowe złoto Montezumy. I tylko żeby się nie okazało, że jest przeklęte. Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj mam dla Was przedpremierową prezentację zapowiadaną już od jakiegoś czasu na różne platformy Tony Montezuma's Gold. Na razie tylko wersji na Commodore 64, tak byście mieli zajawkę. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, mała, także zajawka związana z naszym partnerem, firmą PCBWay, która, jak wiecie, zajmuje się wszelakimi usługami związanymi z projektowaniem, produkcją i sprzedażą customowych płytek PCB. Produkcją, ale ja na przykład bardzo często korzystam z ich innego feature'u, projektów społecznościowych, miejsca, w którym fascynaci projektowania płytek umieszczają za darmo swoją twórczość, tak by inni mogli z niej skorzystać. I ja już niedługo znowu z jednego z tych projektów skorzystam, z projektu Borbikusa, którego już często projekty wykorzystywałem. Tym razem zrobimy płytę główną do komputera ZX Spectrum opartą na Raspberry Pi Pico do wykorzystania w oryginalnej obudowie. Ale to jest temat na czerwiec, a teraz czas na Toniego. Jeśli oglądacie naszą serię o retro wieściach, to o Tonym pewnie już słyszeliście. Gra ta zapowiadana była chyba najpierw na Commodore 64, później na Amigę, Atari, czy nawet na ZX Spectrum się podobno szykuje. Kolejność tych zapowiedzi być może była inna, nieważne. Ważne jest jednak to, że premiera Toniego już za tydzień. Pojawi się on na pewno w wersji na Commodore 64 i Atari, cyfrowej oraz fizycznej. Te drugie przygotowane są odpowiednio przez Commodore and Amiga Plus i Retronix. Te pierwsze sprzedawane będą na stronie wydawcy Monochrome Production na itch.io. Link dam oczywiście w opisie. Ja w każdym razie mam dzisiaj przyjemność pokazać Wam tą grę w wersji cyfrowej na Commodore 64, także opowiem Wam o niej troszkę, pokażę gameplay, także odpalimy ją na Commodorku z emulowanej stacji dyskietek, z kartridża, z prawdziwej stacji, a także z popularnego SD2IEC. A sama gra? Pomysłodawcą i ojcem całego projektu jest Rafał Dudek. Wersję na C64 oprogramował i udźwiękowił Maciej Małecki, a autorami muzyki są Adam Glimur i Sami Juntunen. Generalnie projekt Tony Born for Adventure ma być, jak napisał Rafał, w planach 3-odcinkową opowieścią o przygodach Tony'ego Halika, składającą się z niezależnych gier, opowiadających o jego różnych perypetiach. Część pierwsza to rzeczony Tony Montezuma's Gold, która opowiada o poszukiwaniu skarbu króla Azteków Montezumy II. Kolejne planowane części to Tony Ark of Covenant, Arka Przymierza, gdzie Tony będzie szukał Arki Przymierza, a trzecia to Tony Shimazu Masamune Katana, gdzie przeniesiemy się do Japonii. Na razie jednak jesteśmy w królestwie Azteków. Jaki jest Tony, można powiedzieć? Każdy widzi. To bardzo rozbudowana gra platformowa z wyróżniającą się monochromatyczną grafiką wysokiej rozdzielczości. Wysokiej jak na komputery 8-bitowe oczywiście. Ta grafika, muszę przyznać, bardzo mi się podoba i sprawia, że Tony wyróżnia się wśród innych gier i mimo obecności tylko 2 kolorów na ekranie naraz, ilość szczegółów, ich wyraźność, spójność, styl naprawdę robi wrażenie. Grafika generalnie też przywodzi na myśli komputer ZX Spectrum i nie tylko sama grafika. Tony jest bowiem ekranową platformówką bez scrollingu, które były bardzo popularne właśnie na ZX-ie, a później też na innych platformach, chociaż te z czasem poszły raczej w stronę scrollingu. Zresztą ten mocny retro sznyt czuje się ogólnie w tej grze, gdzie każdy ekran to takie małe wyzwanie. Nie aż tak hardkorowo jak w niektórych przedstawicielach gier z podobnych gatunków i może nie do końca tak pixel perfect, ale blisko, choć nie tyle blisko, żeby irytować. A propos irytowania, jest taka jedna rzecz, która mnie, jak grałem w demo tej gry, irytowała.
Sterowanie bohatera w tej grze jest proste. Lewo to lewo, prawo to prawo, dół to przykuc lub zejście po drabince, a góra to wejście na drabinkę, a na przycisku Fire mamy skok. Ewentualnie możemy grać sadem plus spacja. Skok w grze nie jest kontrolowany. Innymi słowy, Fire, postać skacze w górę, Fire plus lewo skacze w lewo, Fire plus prawo skacze w prawo. Zawsze na taką samą odległość, bez możliwości zmiany trajektorii lotu. Brzmi to sensownie, ale dla mnie, dziecka Gianny, to była mordęga. Od lat miałem wyuczone, że najpierw się w grach wybija, a potem się wciska wajchę w lewo lub w prawo. Natomiast tutaj trzeba zrobić to jednocześnie albo najlepiej z ruchu. Stała się jednak rzecz dla mnie zbawienna. Programista wysłuchał mego jęczenia i dodał opcję Sluggish Control, która pozwala na użycie najpierw przycisku Fire, a później kierunku, choć rzecz jasna bardzo szybko po sobie. Odpowiednia procedura w assemblerze otrzymała, jak się dowiedziałem, wiele mówiącą nazwę Joy Handling for Borg. Żeby jednak nie było, ułatwia ona grę nie tylko mi, ale ogólnie, gdy równoczesne wciskanie kierunku i Fire jest utrudnione, na przykład w kontrolerach typu arcade'owego, takich jak Competition Pro czy Joy do C64 Mini, bo bez braku Fire na samym drążku joysticka równoczesne wciskanie Fire i kierunku wcale nie jest takie proste. Oczywiście samo pokonywanie, czy raczej omijanie przeciwników i przeszkadzajek środowiskowych to nie wszystko. Musimy też pokonać sam labirynt, a składa się on ze 145 komnat podzielonych na 5 poziomów, które są dodatkowo podzielone drzwiami, do których tych musimy oczywiście zebrać klucze. Plus mamy jeszcze maskę, która otwiera te ostateczne drzwi poziomu. Oprócz tego potki, czy raczej trucizny na stwory, pozwalające nam na bezkarne zderzenie się z przeciwnikiem, no i oczywiście skarby. Te ostatnie podbijają nam tylko kasiorę, ale 3 poprzednie wpadają także do 4-elementowego plecaka. Oznacza to, że naraz możemy mieć maksymalnie 4 przedmioty z pewną taką priorytetyzacją. Maska nam zawsze wejdzie do plecaka, klucz jak nie znajdzie miejsca, to wyprze potkę, a potka wejdzie do plecaka tylko jak będzie mieć wolne miejsce. Także mamy tutaj pewien element strategiczny i możemy trochę planować nasze działania, na przykład omijając klucze, a w zamian za to zbierając kilka potek i zabijając kilku przeciwników, którzy normalnie by mieli na nas chrapkę. Gra chociaż momentami mnie doprowadzała do szewskiej pasji, to raczej zawsze byłem winny ja, a nie ona, zagapiając się i skacząc za wcześnie lub za późno, albo robiąc coś bezmyślnie. Tony to nie jest Sonic, tutaj raczej nie powinno się biec na YOLO. Lepiej zawsze poczekać i ocenić sytuację. Co tam jeszcze powinniśmy wiedzieć? A no tak, możemy zmienić kolorystykę ekranu, przełączając się między różnymi 2 kolorami. Zielony chyba mi się tutaj najbardziej podoba. W grze nie ma systemu save'ów, ale jeśli ktoś chce, może zacząć ją z dowolnego poziomu, a nawet włączyć sobie nieskończone życia czy nieśmiertelność. Wygodne, ale trochę psuje grę. Do tej pory pokazywałem grę z mojego Ultimate 64 z obrazu emulowanego kartridża, ale jak mówiłem, ponieważ w paczce dystrybucji cyfrowej mamy też wersję dyskietkową i wersję na SD2IEC, sprawdźmy jak się gra z tych nośników, a no też przetestujemy obraz kartridża odpalany z Kung Fu Flasha. To co, przygotujmy może sobie na początek gierkę na dyskietce, na prawdziwej dyskietce, na prawdziwej stacji nieemulowanej. Coś tu jednak jest. Video Fox. Nie wiem o co chodzi, nie wnikam. Dobra, także to jest na dyskietce numer 11, natomiast na dyskietce na stacji numer 8 wrzucimy pierwszą stronę gry Tony. Wersja dyskietkowa, czyli ta. Zamontujemy. I co? I zabawmy się w kopiowanie. Powinienem mieć tutaj jakieś kartridże. Na przykład co Action Replay. On powinien mieć jakiś porządny kopier w sobie wbudowany. Nie mam niestety 9 ustawionej, bo ustawiłem na 11,
Także żeby ustawić na 9, to podejrzewam, że muszę tak zrobić. Kolumn dyskopy z 8 na 9. Jeszcze tylko się upewnię, że na 8 mamy zamontowanego tonego command disk. Teraz co? Teraz teoretycznie powinno mnie tutaj skopiować to 1 do 1. Także ruszamy. Dyskietka jest. Ruszamy. Przyznam się, że naprawdę dawno nie kopiowałem dyskietek, ale myślę, że akurat tony to jest okazja, żeby to zrobić. Ok, another disk. Tak, będzie another disk, ale dołożymy sobie dyskietkę na B. Plus tutaj też zmienimy dyskietkę na B. I potwierdzimy. I to będzie chyba wszystko. Bardzo szybko. Swoją drogą jestem ciekaw, czy Tony pójdzie z stacji numer 9. Raczej nie ma na sztywno zaszytego uruchamiania się 8. To nie Amiga. No i co? Sprawdźmy, co jest na dysku. Na dysku 9 oczywiście, tylko przełożymy na stronę E. Elegancko, wszystko tu jest. I tak jak mówi instrukcja, gwiazdka, przecinek 9. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wydaje mi się, że pierwszy raz uruchamiam w tej konfiguracji Ultimate'a ze stacją dyskietek. I fast loader jak najbardziej na on. Chcemy w końcu, żeby to szybko się doładowało. Na razie te pierwsze 2 obrazki nie ładują się jakoś dłużej niż na kartridżu. Teraz pewnie trochę to więcej czasu zajmie. Ale muszę powiedzieć, że idzie to całkiem sprawnie. No. Tylko sobie ustawię slash control i miałem joystick zmienić na jakiś taki bardziej standardowy. Tak jest. Wymienię sobie Joya na zwykłego zamiast arcade'owego, bo bardzo możliwe, że miałem problem z graniem przez to, że grałem na arcade'ówce. Ale teraz będzie lepiej. Klikacz. Teraz się przekonamy. Okej. Ej! Teraz chyba. Dobra. Tutaj musimy poczekać, chyba aż czaszka będzie na dole. Nie dobiegłem. Tutaj mogę ewentualnie raz dostać czaszką, bo i tak mam wystarczająco dużo życzek. I jeden wielki. I zginąłem. Ej. Ale dobra. Można powiedzieć, że na dyskietce mamy przetestowane. Teraz musimy to przetestować jeszcze na SD2, bo też jest wersja na SD2. Teoretycznie wystarczy tutaj wpisać load odcinek 9, skasować i się powinno szybko załadować. Ok, wejdźmy do katalogu. Ciekawe, czy rozpozna autoswapa. O, rozpozna autoswapa, super. No i co, odpalamy od razu Tony. Ok, spróbujemy z Fast Loader. Ciekawe, co się stanie. Czy się zawiesi, czy pójdzie dalej. Poszedł.
to znaczy, że jest ten fast loader obsługiwany, który jest obsługiwany przez SD2IEC. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że SD2IEC jest wspierany. Dobra, odpalamy gierkę, ale bez sluggish controla tym razem. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Chyba mam wrażenie... Jeszcze okaże oczywiście. Ale ten sluggish... Okej, no faktycznie... Aj! Zapominam o tej pułapce. Ale faktycznie ten sluggish control najbardziej chyba pomaga przy używaniu joysticków arcade'owych, bo przy takich zwykłych joyach, przy takich zwykłych wolontowych joystickach ten sluggish control nie jest aż tak potrzebny. No nic. Aj! No ale trzeba i tak uważać. Tak trzeba uważać. No i niestety nie żyje. Ale bardzo fajnie działa nam jak najbardziej z SD2IEC gra. I została nam ostatnia rzecz do sprawdzenia. Bardzo popularny cartridge Kung Fu Flash. Ale zanim wam go pokażę, zaznaczę, pod jakim jestem wrażeniem prędkości działania tej gry ze stacji i z SD2IEC. Jak mi powiedział Maciej, to zasługa zastosowania autorskiego loadera Lasse Urni, który wykorzystuje kompresję plików i decrunching ich w locie oraz dodatkową linię IEC do transmisji danych, a na SD2IEC używa innego protokołu, który zwie się bodajże E-Load. Wystarczy, mam nadzieję, że włożę ten sam obraz, który miałem wcześniej. Kung Fu Flash. Notabene nie testowałem Kung Fu Flasha z Commodorkiem, z Ultimatem 64, także zobaczymy, jak się zachowa. Wow, zachował się od razu dobrze. I co? Easy Flash, SD2IEC. O matko, nie przegrałem całej gierki. No cóż, muszę to jeszcze raz przegrać. Tony CRT. Programming. Nie używałem jeszcze Kung Fu Flasha z Ultimatem, ale jak widzicie, działa. No dobra. Ok, nie mam kluczy. Ej! Ok, no i tutaj czaszka. Można iść dalej. Dobra, nie było tematu. Jako że grę dostałem dosłownie kilka dni temu, to jeszcze nie zdążyłem jej przejść, ale oczywiście zamierzam, bo sprawia ona, co dla mnie najważniejsze, grę, którą przejść się da, będąc lamą taką jak ja. Tak, to dla mnie najważniejsze. A wy, jeśli macie ochotę zagrać, też nie będziecie musieli długo czekać, tylko 2 tygodnie. A teraz w sumie możecie sobie ściągnąć demko. Po czemu nie? Ja jeszcze raz dziękuję za udostępnienie mi wersji przedpremierowej autorom, a wam za wsparcie, jakiego udzielacie kanałowi na YouTubie i Patronite. Zapraszam was też na serwer Discorda, na nasz serwer Discorda i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralia.